Nad jeziorem Jindabyne, w mieście o tej samej nazwie, stoi sobie na okazałym pomniku polski dżentelmen. W lewym ręku trzyma mapę, a prawą ręką wskazuje kierunek najwyższego szczytu w Australii, zwanego Mount Kościuszko. Kto jest tym dżentelmenem? I dlaczego pojawia się tu nazwisko generała Kościuszki? I dlaczego w Australii? W czasie naszej wycieczki, na którą Państwa zapraszamy, by szczyt ten zobaczyć, na pytania odpowiem. Ten na pomniku polski dżentelmen to Paweł Edmund Strzelecki, jeden z największych naszych podróżników. Szczyt odkrył w 1840 roku i postanowił go nazwać Mount Kościuszko w uznaniu patriotyzmu generała i jego zasług dla kraju. Ale też inspiracją dla niego, co wyznał w raporcie do gubernatora Nowej Południowej Walii Sir George'a Gibbsa, był kopiec Kościuszki w Krakowie, wzniesiony w 1823 roku. Strzelecki napisał: szczególny wygląd tego wierzchołka uderzył mnie tak silnie przez swe podobieństwo do kopca w Krakowie, usypanego na grobie bohatera narodowego Kościuszki, że nie mogłem powstrzymać się od tego, żeby nie nadać górze nazwy Mount Kościuszko. Oczywiście więcej gubernatorowi nie mógł wyjawić, jako że Kościuszko walczył przecież przeciw Anglikom. Zanim Strzelecki znalazł się na antypodach, odwiedził Europę. Tam zdobył już potrzebną wiedzę, a potem wyruszył z Londynu w niezwykłą podróż. W różnych państwach Ameryki wykonywał wielotematyczne badania naukowe, przyrodnicze, etnograficzne, górnicze i geologiczne, niejednokrotnie kolekcjonując zebrany materiał. Odwiedził także wyspy Oceanii i Kanadę, a w okolicy jeziora Huron, gdzie zamieszkiwali Indianie, odkrył pokłady ród miedzi i żelaza. Próbki ród dostarczył gubernatorowi prowincji Quebec i miedź zaczęto wydobywać już w 1845 roku. Po tamtych wyprawach przybył do Nowej Zelandii, a potem zawitał nasz niezwykły podróżnik w 1839 roku do Sydney, którym był zachwycony. W środowisku anglosaskim Strzelecki był bardzo znaną postacią. Był towarzyski, wesoły, lubiany, podziwiany przez kobiety i ceniony przez mężczyzn. Był też ważną osobowością ze względu na pracę, jaką wykonywał dla Brytyjczyków, a więc tym samym i dla Australii. O Strzeleckim znana i też niestrudzona podróżniczka jak on sam, Lady Jane Franklin, napisała do swojej siostry: będziesz nim oczarowana, jak każdy bez wyjątku. Jest taki szarmancki, elegancki, taki mądry, wykształcony, pełen ognia i żywiołowości, sympatyczny, tylko odrobinę satyryczny, ale nie nadmiernie. Spotkałam go w Government House w Sydney, gdzie był ulubieńcem Sir George'a Gibbsa. Właśnie to dla niego będzie prowadził odkrywcze badania gleby i terenu podczas swoich ekspedycji. Na cześć gubernatora odkryty przez niego olbrzymi i bardzo płodny teren rolniczy w stanie Victoria, obecnie znany z hodowli bydła,
nazwał Gippsland. Chodził często pieszo, nosząc na plecach ciężkie przyrządy pomiarowe. Spał na ziemi, pod gołym niebem, jadł suchary i trochę słoniny. Wyglądał jak szkielet okryty łachmanami, ale zdrowie mu dopisywało. W jednym z raportów do gubernatora pisał: musiałem wędrować po kraju niepomierzonym, niezamieszkanym, po większej części nieznanym, nietkniętym nawet stopą białego człowieka. Nie zawsze wędrówki należały do przyjemnych, szczególnie na terenach niezamieszkałych. W niektóre dni trudzili się, by przejść chociaż 1,5 kilometra. Musieli torować sobie drogę i w górę, i w dół stromych wzgórz, grubo przyodzianych w wielkie drzewa i leśne poszycie, zapisał w pamiętniku. Muchy włażące w nos, w usta, brak wody i pragnienie bardzo dokuczały członkom wyprawy. Konie też nie wytrzymywały, trzeba było je czasami zostawić i iść na piechotę. W innej wędrówce, gdy czołgał się w tropikalnym deszczu z towarzyszem wyprawy po leśnym poszyciu i wieczorem, zmarznięty na kość, uciekał przed gradem, uratował go farmer, zesłaniec, o nic nie pytając. Dał jakieś okrycie i ciepłe jedzenie. Zdarzało się, że gdy zbrakło prowiantu, towarzysze wyprawy musieli zaspokajać głód surowym mięsem koali, bo tropikalny deszcz nie pozwalał na rozpalenie ogniska. Było też niebezpiecznie, mimo że mieli tubylców za przewodników, ale przecież chodzili po terytorium rdzennych mieszkańców tej ziemi, aborygenów. Dwieście kilometrów od Sydney Strzelecki natrafia na ślady złota i srebra i kiedy wyjawia to gubernatorowi Gibbsowi, ten postanowił utrzymać to w tajemnicy, obawiając się rozruchów wśród zesłańców mieszkających w kolonii. Następna wyprawa na kontynencie australijskim objęła Tasmanię i była pod protektoratem Sir Johna Franklina, gubernatora kolonii. Tu Strzelecki rysował mapy i odkrył nowe pokłady węgla, a także znalazł ślady złota i miedzi. Zasugerował także plany przeprowadzenia irygacji w rolnictwie, co było nowym pomysłem w tych czasach. Można powiedzieć, że w ciągu 4 lat wypraw w różne rejony kontynentu jego badania geologiczne, nie wspominając o innych odkryciach, przyniosły wiedzę o pokładach złota, srebra, miedzi, żelaza, pirytów, tlenków tytanu, fosfatów, arsenków żelaza i minerału wulfenitu, wykorzystywanego w stopach metali. Tenże służy do pozyskiwania ołowiu i molibdenu. Dość wspomnieć, że molibden wykorzystywany jest w przemyśle naftowym, lotniczym, zbrojeniowym, a jego izotop w przemyśle nuklearnym. Z minerałów natrafił na opale, agaty, marmur, złoża węgla, azbestu oraz na kaolin, czyli glinkę porcelanową. Po powrocie do Londynu nasz rodak publikuje niezwykle cenną książkę pod tytułem Fizyczne opisanie północno-południowej Walii i ziemi Van Diemena, czyli Tasmanii. Książka zawierała rezultat badań etnograficznych, geologicznych i mineralogicznych, wykresy, diagramy i tablice, a także obszerny rozdział o ludności tubylczej, aborygenach i maorysach, do których autor miał bardzo humanitarny stosunek. Zawierała też pierwsze i jedyne, co trzeba podkreślić, mapy geologiczne Australii i Tasmanii, a także informacje o florze, faunie, rolnictwie i klimacie.
Publikacja ta przyniosła autorowi duży rozgłos i pozytywną krytykę w kołach naukowych oraz podziw i uznanie Karola Darwina. Książka służyła naukowcom ponad pół wieku. Dla Polaka w dowód uznania posypały się odznaczenia. W 1846 roku Strzelecki zostaje nagrodzony za dzieło swego życia, za książkę, złotym medalem brytyjskiego Royal Geographical Society. Potem staje się jego członkiem. Prezes Królewskiego Towarzystwa Geograficznego składa Strzeleckiemu hołd, mówiąc: kiedy przyjrzeć się bliżej życiu hrabiego Strzeleckiego, dwie rzeczy poza jego odwagą i determinacją wydają mi się niezwykłe. Pierwsza to jego dar wzbudzania wśród wielkich umysłów uczucia przyjaźni i zaufania do niego. A inną właściwością jego charakteru, jak to ja widzę, jest jego głęboka prawość. Przeciwnik niewolnictwa, jak Kościuszko, wrażliwy na tragedie ludzkie, pracuje 2 lata w komitecie, niosąc pomoc ofiarom wielkiego głodu w Irlandii, szczególnie dzieciom. Zaraża się tyfusem i choroba wyniszcza jego zdrowie. Irlandczycy w podzięce wpisują go do Galerii Bohaterów Narodowych Irlandii. Za tę ofiarną, bezinteresowną pracę otrzymuje od królowej Wiktorii jedno z najwyższych odznaczeń brytyjskich – Order Łaźni. W roku 1860 Uniwersytet Oksfordzki nadaje mu honorowy tytuł doktora prawa cywilnego, a w 1870 roku, na 3 lata przed śmiercią, królowa Wiktoria znów odznacza naukowca za jego zasługi orderem świętego Michała i świętego Jerzego. Po Strzeleckim w Australii zostało blisko 28 nazw geograficznych i miejsc z nim związanych, jak na przykład Strzelecki Desert, a na Flinders Island Strzelecki Peaks w Parku Strzeleckiego. Jest też ulica w Canberrze zwana Strzelecki Crescent. A nawet istnieje Strzelecki Koala, która jest pod ochroną. Tak więc nazwisko naszego rodaka na antypodach nie zginie, tym bardziej, że jest uznany wśród elity naukowej. W 1939 roku dr Arndell Neil Lewis, znakomity geolog australijski, napisał, że za benedyktyńską pracę australijska geologia pozostanie wdzięczna na zawsze. Polska nie zapomniała o wybitnym podróżniku i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił, że rok 2023, między innymi zasłużonymi, będzie też rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego. A z jego postacią nierozerwalnie kojarzy się, szczególnie w Australii, jak już wiemy, nazwisko generała i inżyniera wojskowego Tadeusza Kościuszki, bohatera walczącego o wolność na 2 kontynentach, Europy i Ameryki. Każdy wie, kim był Tadeusz Kościuszko. Że był wrogiem tyranii i walczył o wolność Polski przeciw Rosjanom, że budował według swoich planów na dzikim pustkowiu strategiczne fortyfikacje West Point, które George Washington nazwał najważniejszym posterunkiem Ameryki, że mózg rewolucji, jak nazwali go Amerykanie, przyczynił się do zwycięstwa nad Anglikami, co walnie doprowadziło do uzyskania niepodległości, że chciał wyzwolenia niewolników, przeznaczając na ten cel amerykańskiemu prezydentowi Jeffersonowi swoje wynagrodzenie, które niestety, dopowiem, ten sobie przywłaszczył.
że nawet skomponował 2 polonezy i walca, a oprócz tego malował i rysował na studiach w Paryżu. Można powiedzieć, szlachetny, wrażliwy człowiek o wielu talentach. Jest tak znany i doceniany w świecie, że postawiono mu ponad 360 pomników, znaków pamięci w różnych krajach i miejscach. Nie dziwimy się więc, że Strzelecki na nazwę szczytu wybrał nazwisko Tadeusza Kościuszki, bo szczyt będzie istniał zawsze, jak pamięć o Kościuszce. Pomnik nad jeziorem Dżindabain, blisko gór śnieżnych, jest imponujący. Powstał wysiłkiem strażników pamięci w Australii i w Polsce. Pamiętali chyba, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, jak napisał Norwid, a poecie można zaufać. I pamięć historii, właśnie pamięć historii jest nam potrzebna. Potrzebna także następnym pokoleniom. Jedziemy dalej przez Kościuszko National Park. Podziwiamy piękno natury zespolone z polskim nazwiskiem. Otoczenie eukaliptusów i górskiej flory jest niesamowite, dramatyczne i piękne zarazem. Jesteśmy urzeczeni niezwykłością krajobrazu i pełni refleksji na temat działalności ludzkiej. Jedziemy jeszcze przez chwilę. Docieramy do punktu widokowego, by zobaczyć Mount Kościuszko. Stąd już możemy go rozpoznać, polski symbol patriotyzmu i wijącą się australijską rzekę Snowy River. To, że Strzelecki w liście do miłości swego życia Adyny Turno napisał „Kocham moją ojczyznę” i dał szczytowi australijskiemu nazwę Mount Kościuszko, dowodzi jego świadomej decyzji kontynuacji pamięci o polskości. W nazwie tej mieści się także idea wolności, o którą walczył naczelnik, a o której pamiętał bohater roku 2023 Sir Paweł Edmund Strzelecki.